Cześć i czołgiem! Skończyłem właśnie nagrywać odcinek na kanał Adventurer, w którym opowiadam o zastosowaniu smartfona w terenie. Po raz pierwszy mam też tam styczność z kilkoma produktami ze sklepu Milworld. Między innymi z ładownicą na magazynek. A jednak, jak to zauważył Paweł z Milworld, świetnie ta ładownica nadaje się na smartfon o dużych rozmiarach. Nic tutaj nie lata. Wszystko trzyma się stabilnie, mogę szybko wyciągnąć smartfon, szybko go tutaj umieścić. Całość trzyma się na pasie, nie ciąży, spodnie nie spadają. Gdzieś tam też nie uwiera ten smartfon w kieszeni. Także bardzo fajne rozwiązanie. Po drugie, testuję też buty marki Condor. To są letnie buty, jak widzicie. Wcześniej chodziłem w HX-ach takich jesienno-zimowych. Postanowiłem buty zmienić. Ale zanim HX-y schowam do szafy, muszę o nie zadbać. Jeżeli ja tych butów używam tylko jesienią i zimą, to jak najbardziej mogę je pastować, impregnować pastą do butów. Jeżeli używałbym tych butów latem, to rzeczywiście krem albo olej. No ale zaraz zobaczymy cały proces impregnacji takiego obuwia, niezależnie od tego, czy byłby to krem, czy pasta, to postępujemy bardzo podobnie. Ten but zostawię nienaruszony. Zajmę się tylko i wyłącznie tym, po to, żeby na koniec pokazać Wam, jak bardzo zmienił się ten but względem tego. Otwieram mój zestaw do impregnacji obuwia. Wewnątrz mam dwa rodzaje pasty, bezbarwna i czarna. Nie ma znaczenia tak naprawdę, której używamy. Jedynie jest tutaj znaczenie wizualne. Czarna lepiej pokryje nam czarną skórę, także nie będzie widać mikrouszkodzeń. Dwie szczoteczki, szmatka do polerowania lub też do czyszczenia obuwia. Ja użyję jej do czyszczenia, dlatego że butów nigdy nie poleruję, powiem Wam później dlaczego. Zwróćcie uwagę, jak dużo brudu zbiera się tutaj, w zagięciach, dlatego tak ważne jest, żeby ściągnąć sznurówki. Ja zwykle na sam początek, używając szczotki, na sucho czyszczę buty, po to, żeby ten cały kurz od butów odpadł. Po co mam to zalewać wodą, tworzyć błoto? Buty skórzane myję tylko i wyłącznie wodą. Niektórzy próbują używać jakichś detergentów, ale uważam, że jest to niepotrzebne zwyczajnie. Ziemię, błoto z łatwością zmyjemy wodą. Chyba żywica ciężko schodzi. Nie polecam używać żadnych rozpuszczalników do czyszczenia obuwia, nawet jeżeli buty są pochlapane żywicą zastygniętą, bo rozpuszczalniki źle działają na skórę naturalną. Wystarczy taką żywicę zeskrobać. Promienie słońca odparowują z obuwia olejki, impregnaty, a to sprawia, że skóra czasem zaczyna pękać. Musimy na to uważać i suszyć buty zawsze w cieniu. Zwykle pasty nie żałuję, nie jest to droga rzecz, a buty są zdecydowanie droższe, więc nie ma co oszczędzać na impregnacji obuwia. Nakładam solidną ilość pasty, ale oczywiście nie mogę jej tutaj pozostawić w takiej ilości, w takiej grubej warstwie, dlatego że wtedy buty tracą oddychalność, jeżeli tej pasty jest za dużo. Pasta wstępnie nałożona, jak widzicie, gromadzą się tutaj takie grudki, musimy to wszystko idealnie rozprowadzić. Wbieram nadmiar pasty z buta, jednocześnie rozprowadzając tą pastę po całej powierzchni obuwia. Okrężnymi ruchami sprawiam, że ta pasta lepiej wchodzi w strukturę buta. Obuwie przed i po konserwacji. Jak widać, różnica jest znaczna i warto zadbać o swoje buty i przed włożeniem ich do szafy na okres letni tak zaimpregnować. Wtedy mamy pewność, że wyciągniemy je na zimę w dobrym stanie, a nie gdzieś z pleśnią, jakimś mchem. W ten sposób nie. W ten sposób jak najbardziej. Dlaczego w wojsku źle dba się o buty? Tam chodzi tylko o to, żeby obuwie lśniło. Czyli nakładają pastę, polerują do całkowitego połysku i koniec. Tymczasem takie buty należy konserwować w taki sposób, że nakładamy pastę równomiernie i nie polerujemy. Zostawiamy ją po to, aby wnikła ona w strukturę buta, w strukturę skóry naturalnej, żeby skóra wchłonęła tę pastę, ten impregnat. Dzięki temu buty posłużą nam znacznie dłużej. Skóra nie będzie pękać, nie będzie się tak mocno przecierać, będzie zachowywała swoje właściwości wodoodporne. Warto impregnować buty, warto o nie dbać. No chyba że wolicie co sezon kupować nowe, a to nie ma sensu.
Po każdej wyprawie powinniśmy właśnie w ten sposób zadbać o buty, bo jak widać różnica jest spora.